A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Polska ze środy na czwartek ponownie otworzy swoją granicę z Białorusią. Według Donalda Trumpa Ukraina przy wsparciu Europy może odzyskać swoje terytoria. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wykorzystuje swojego potencjału. Drony sparaliżowały funkcjonowanie lotniska w stolicy Danii. Unia Europejska podpisała umowę o wolnym handlu z Indonezją. Francuskie i niemieckie koncerny zbrojeniowe spierają się o budowę myśliwca nowej generacji. Środa, 24 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Polska w nocy ze środy na czwartek ponownie otworzy swoją granicę z Białorusią. Została ona zamknięta przed prawie 2 tygodniami z powodu białorusko-rosyjskich manewrów wojskowych Zapad 2025. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia swojego rządu przekazał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na jego polecenie przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie. Na jego mocy znów otworzone zostaną zarówno drogi łączące oba państwa, jak i połączenia kolejowe. Zdaniem szefa polskiego rządu jego decyzja ma związek z interesem ekonomicznym kraju. Uwzględnił on zwłaszcza postulaty polskich kolei państwowych Cargo. Spółka odpowiedzialna za kolejowe przewozy towarowe twierdziła, że przedłużające się zamknięcie granicy będzie miało poważne skutki gospodarcze. Towary transportowane dotąd z Chińskiej Republiki Ludowej do Unii Europejskiej właśnie przez polsko-białoruską granicę zaczęły być przekierowywane na południe Europy. Przez szlak transportowy biegnący m.in. przez Polskę i Białoruś przewożone są rocznie produkty warte blisko 25 miliardów euro. Premier Tusk podkreślił, że granica może zostać ponownie zamknięta, jeśli będą wymagały tego kwestie bezpieczeństwa. Przed 2 tygodniami Polska zamknęła swoją granicę z Białorusią właśnie w obawie przed potencjalnymi zagrożeniami mogącymi mieć związek z ćwiczeniami wojskowymi. Na Białorusi miała miejsce część manewrów w ramach Zapad 2025, podczas których wojska Białorusi i Rosji ćwiczyły m.in. rozmieszczanie ładunków nuklearnych. Na łamach mediów społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Ukraina przy wsparciu europejskich sojuszników może odzyskać terytoria okupowane przez Rosję. Wcześniej spotkał się on ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. W swoim wpisie na portalu Truth Social amerykański przywódca napisał, że dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej Ukraina może powrócić do swoich granic sprzed początku wojny z Rosją. W dużej mierze zależy to od czasu, cierpliwości i finansowego wsparcia ze strony europejskich sojuszników oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślił on, że Rosja od 3,5 roku prowadzi bezcelową wojnę, którą prawdziwa potęga militarna powinna była wygrać w mniej niż tydzień. Rosję według Trumpa można w związku z tą sytuacją nazwać papierowym tygrysem. Amerykański prezydent dodał, że Rosja ma poważne problemy gospodarcze, dlatego powinny one zostać wykorzystane przez Ukrainę. Wcześniej przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkał się on w Nowym Jorku ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Zełenski miał przekazać Trumpowi dane na temat sytuacji na froncie. Ukraińska głowa państwa skomentowała później internetowe wpisy amerykańskiego przywódcy, nazywając je wielką zmianą w podejściu do wojny. Do wpisów prezydenta USA po kilku godzinach odniósł się także amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Stwierdził on w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że konflikt na Ukrainie nie powinien zakończyć się drogą militarną. Położenie kresu walkom zależy tym samym od rozmów przy stole negocjacyjnym. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wykorzystuje swojego potencjału. Określił ją m.in. mianem przestarzałej. Trump zabrał głos w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Stwierdził w swoim wystąpieniu, że ONZ nie spełnia swojej roli. Z powodu niedociągnięć w funkcjonowaniu organizacji to jego państwo musi angażować się samotnie w wysiłki na rzecz zaprowadzenia pokoju na świecie. Wymienił w tym kontekście swój wkład w rozwiązanie kilku konfliktów mających miejsce w różnych częściach globu. Amerykański prezydent zapytał, jaki jest obecnie główny cel funkcjonowania ONZ. Jego zdaniem organizacja nie jest nawet bliska wykorzystania swojego potencjału. Zamiast tego wydaje się być aktualnie przestarzała i nieskuteczna. Ogranicza się ona głównie do pustych słów i pisania mocnych sformułowań w listach, za czym następnie nie idą jednak realne działania. W swoim przemówieniu Trump ogółem skrytykował sposób funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych. Miały one wręcz przyczynić się do rozkładu dotychczasowego porządku światowego.
Swój udział w tym procesie miał mieć także jego poprzednik na stanowisku prezydenta USA Joe Biden. Pozostała część wystąpienia Trumpa w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odnosiła się do jego państwa. Nazwał on Stany Zjednoczone najgorętszym krajem na świecie, będącym najlepszym miejscem do prowadzenia biznesu. Lotnisko w Kopenhadze zostało na kilka godzin sparaliżowane przez drony. Duńskie władze nie wykluczają, że za incydentem stoi Rosja, choć nie są jeszcze w stanie jednoznacznie potwierdzić tych doniesień. Władze portu lotniczego z poniedziałku na wtorek zdecydowały się na wstrzymanie wszelkich startów i lądowań. Maszyny mające na nim wylądować zostały przekierowane na inne lotniska znajdujące się na terenie Danii oraz Szwecji. Decyzja miała związek z zaobserwowaniem 2 lub 3 dronów w okolicy kopenhaskiego portu. Przez kilka godzin miały one latać w pobliżu lotniska. Ostatecznie ruch lotniczy został przywrócony po północy. Premier Danii Mette Frederiksen odniosła się do incydentu we wtorek. Przekazała ona mediom, że sytuacja na lotnisku w Kopenhadze była najpoważniejszym dotąd przypadkiem ataku na duńską infrastrukturę krytyczną. Lider socjaldemokratów nie wyklucza celowej prowokacji ze strony Rosji. Na razie dochodzenie w tej sprawie będą prowadzić duńska policja i prokuratura. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w związku z tym wydarzeniem wezwała unijne kraje do obrony muru przeciwdronowego. Zainteresowanych realizacją projektu jest 7 państw członkowskich Unii Europejskiej położonych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także Ukraina. Po raz pierwszy niemiecka polityk przedstawiła jego założenia w swoim niedawnym orędziu o stanie wspólnoty. W piątek w Brukseli ma odbyć się spotkanie przedstawicieli tych krajów z komisarzem Unii Europejskiej do spraw obrony Andriusem Kubiliusem. Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu z Indonezją. Negocjacje na jej temat trwały od 9 lat, ale zostały sfinalizowane dopiero po wprowadzeniu ceł na europejskie produkty przez Stany Zjednoczone. Porozumienie na Bali zawarli komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu Maroš Šefčovič i minister do spraw stosunków gospodarczych Indonezji Airlangga Hartarto. Ma ono zwiększyć wzajemne inwestycje pomiędzy Wspólnotą Europejską i południowoazjatyckim krajem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w oświadczeniu, że umowa pozwoli europejskim przedsiębiorstwom na zaoszczędzenie blisko 600 milionów euro rocznie na samych cłach. Dzięki temu produkty z państw Unii Europejskiej będą też bardziej przystępne cenowo dla indonezyjskich konsumentów. Indonezyjski minister gospodarki twierdzi z kolei, że porozumienie powinno zostać wdrożone w życie w przeciągu najbliższych 2 lat. Wówczas blisko 80% produktów z jego kraju zostanie zwolnionych z europejskich opłat. Prowadzone od 9 lat negocjacje między Brukselą i Dżakartą w ostatnich latach nie posuwały się do przodu. Powodem takiego stanu rzeczy były rozbieżności dotyczące kwestii sprzedaży oleju palmowego i wylesiania w Indonezji. Znaczne przyspieszenie rozmów miało miejsce dopiero w ostatnich miesiącach, gdy cła na europejskie produkty wprowadził amerykański prezydent Donald Trump. Z ich powodu Unia Europejska zaczęła szukać nowych odbiorców dla swoich towarów. Między francuskimi i niemieckimi koncernami zbrojeniowymi zaostrza się spór dotyczący budowy myśliwca nowej generacji. Przedsiębiorstwa z obu państw nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału pracy przy realizacji projektu. Przed 8 laty Francja i Niemcy uruchomiły program Future Combat Air System, do którego kilka lat później przyłączyła się Hiszpania. Zakłada on stworzenie zintegrowanego systemu walki powietrznej 6. generacji. Do 2040 roku zbudowane w jego ramach myśliwce mają zastąpić dotychczasowe maszyny produkowane przez koncerny Rafale i Eurofighter Typhoon. Portal Politico poinformował w ubiegłym tygodniu, że Niemcy poszukują nowych partnerów do realizacji projektu. Mogłyby stać się nimi firmy ze Szwecji i Wielkiej Brytanii. Powodem potencjalnych zmian jest spór dotyczący zakresu prac przy myśliwcach nowej generacji. Francuska firma Dassault Aviation chciałaby przede wszystkim mieć większy wpływ na procesy decyzyjne. Jej kierownictwo uważa, że przyczyną opóźnień przy budowie samolotów jest wadliwa struktura zarządzania wspomnianym programem. Inaczej na całą sprawę patrzą władze niemieckiego konsorcjum Airbus Defence and Space. Szef jego rady pracowniczej Thomas Pretzel uważa, że stworzenie nowoczesnych maszyn jest możliwe bez udziału Francji. W Europie w jego opinii mają funkcjonować obecnie atrakcyjniejsi i bardziej odpowiedni partnerzy. Nastroje stara się tonować francuskie Ministerstwo Obrony. Przekazało ono mediom, że jest nadal zaangażowane w działania, dzięki którym dojdzie do porozumienia ze stroną niemiecką. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.